co, zakładamy silnik z tuku i jeszcze parę rzeczy muszę podłączyć i tam sobie próbować. No i witam was kochani serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Nie będzie to byle jaki vlog. Jak oglądałem sobie komentarze pod filmem z hamowni, tylko z Toyotą GR-Yaris, bardzo film wam się podobał, było dużo strzelania. A w tym filmie wydaje mi się, że będzie jeszcze grubiej, bo jesteśmy na hamowni pod Warszawą i jak już jest szansa, że widzicie, jesteśmy z moją nową bronią driftingową, którą dostaliśmy na sezon 2025 i dzisiaj ją sobie ładnie wystroimy, żeby spisywała się perfekcyjnie. Jak widzicie, nie ma maski. Marek Winczewski zamontował przed chwilą czujniki, które są potrzebne do hamowania fury, więc już tam gdzieś sobie siedzi, tutaj wystaje kabel, no gdzieś tam nie widzę, tam jest czarno, jak, no właśnie, nie widać, ale Marek założył już czujniki i zaraz przystępujemy, chłopaki przystępują do działania, Tak. Fajnie, jak strzela. Wiesz co, to jest tak, prąd, zapłon, pompa. Trzeci to jest jakby pokazowy ALS. Jaki najmocniejszy samochód na tej hamowni był, co pan stroił? 1100, a Lutek zrobił chyba około 1200 koni. To już jest koniec hamulców. Zobacz, sam sobie obsługuję hamownię, patrz. Ja tu nie jestem potrzebny do niczego. Kochani, samochód został już zapięty. Oprócz tego, że my nagrywamy dla was vloga, mamy jeszcze gościa specjalnego. Cześć. Siema! Olek. Cześć! To jest odcinek, kiedy pierwszy raz czuję się stary i bolą mnie plecy. Tak, pan tutaj nagrywa też odcinek. Pan! z- Karol jestem, Karol. cześć! Olek, No i z Olkiem Pan nagramy Karol, odcinek tak. jeszcze na Jagodowy TV. dokładnie. Cześć Kamilu! Siemanko. Cóż dzisiaj do nas przygotowałeś? Zobacz, kogo dzisiaj mamy na przykład. Cześć. Młody pelikan, czym się zajmujesz, co ty tu robisz i jaki jest temat dzisiejszych nagrań? No, nie spodziewałem się. 550 wyszło, koni. A ile jest do ładowania? 1-1, tak? Ważne jakby sam wynik końcowy nie jest o tyle istotny dla nas w koniach, co przebieg. charakterystyka i przebieg momentu. Bo koni to możemy, Ładowanie, to szara. bo korzeni to, mówię koni to możemy sobie mieć ile chcemy, ale jak Tak. nie będzie Newta z dołu, to No teraz nie ma z dołu, zobacz, widzisz? No. Teraz nasze zadanie polega na tym, żebyśmy tą część sobie tutaj... ta niebieska Zrobili? krecha jak pójdzie w górę, Tak. a czerwona nawet mogłaby zostać na tym samym poziomie i będziesz miał dużo lepsze odczucia z jazdy. Już lepszy spór będzie, no. Kochani, zamiar był taki, żeby w samochodzie zrobić więcej dołu, żeby turbina ładowała więcej powietrza na niskich obrotach. Na początku było to 1,1 bara przy 3,5 tysiąca obrotów. Chcieliśmy zejść jeszcze niżej z obrotami, ale już zaczyna to się nie udawać, bo doszliśmy do tego, że mamy 3000 obrotów i jest doładowanie 1,0, 1,1, ale strasznie silnik zaczął stukać i dla niego jest to bardzo niezdrowe. I teraz zalewamy paliwo kominkowe, etanol, tak zwany etanol, który ma 96 albo 99%, więc dosyć bardzo dużo i na tym paliwie chcemy wystroić ten samochód. Ty już chyba po. Musimy spuścić jeszcze 15 litrów tego, co mamy w baku, czyli jeszcze takiego nie do końca pełnego etanolu i zalejemy resztkę
naszego etanolu i będzie większe procentowanie alkoholu. Dążymy do tego, aby osiągnąć 65% stężenia alkoholu w paliwie. Ale wali. Znaczy pięknie pachnie. A na którym to jest piku? Na czwórce, przyczynek 400, masz 600 N. Także będzie Ci wóz jechał z gazu. Tylko ja tutaj mógłbym zrobić lepsze wejście, ale on w tej partii nam potwornie dzwoni. Także jeżeli byśmy mieli jeszcze na przykład skład mieszanki na 60% albo 65%, no to dałoby radę to zrobić. Dzisiaj mamy 50 w tym momencie, więc tak to musi wyglądać. No i zakręcimy go wyżej, więc teraz z samych obrotów będziesz miał tutaj jakieś 540-550 koni. To będzie Tak to będzie wyglądać. fajnie. Kochani, stężenie etanolu wynosi teraz 50%. Hamujemy samochód na czwartym biegu. Teraz na ostatnim pomiarze wyszło nam 515-516 koni i 657 Nm, ale samochód jeszcze nie był do końca dociągnięty prawie do odciny, więc teraz nasz stroiciel dociągnie do końca i wydaje mi się, że wyciągniemy z tego samochodu jakieś 550-560 koni. Więc próbujemy. A oglądajcie dalej, bo za chwilę będzie coraz ciekawiej. Będzie dużo strzałów, bo zaraz będziemy prawdopodobnie stroić ALS. Będzie się działo. Tutaj masz czujnik spalania stukowego, no nie? I Tak. tutaj na wejściu mieliśmy wcześniej takie piki na 3,5 V, 5 V, co na słuchawce też było słychać, że on po prostu trzaskał strasznie. No teraz zobacz, jest ustabilizowane to wszystko na poziomie 1 V. Zobacz, widzisz? No, czyli teraz jest równo, jest dobrze. Tak, no o to chodziło. Tutaj masz też doładowanie, ta niebieska linia tutaj. Zobacz sobie, że jest równiutko, widzisz? 1,2 bara, przepraszam, nie 2,2. Chciałbym 2,2 bara, ale się nie uda. 2,1 bar. No nie? Męskie busty. No i EGT masz na przykład tutaj na końcu przejazdu. No, EGT masz zbiorcze i dlatego pokazuje troszeczkę zawyżoną temperaturę. Właśnie duże EGT, No. strasznie. Ale dlatego, że macie je wpięte w przedturbosprężarkę i macie wszystkie ranery w jednym, więc jakbyście sobie to EGT przerzucili na pierwszy i na szósty i podłączyli do EcoMastera, to wtedy będzie taka wiarygodna temperatura z tego silnika. A ile wychodziło teraz? Teraz wychodziło 930, ale tak jak podkreślam, z tego można sobie spokojnie 100 stopni odjąć. Bo jakbyś miał to podłączone na runnerach, to pokazywałoby taką prawdziwą temperaturę. Okej. Tu jeszcze mamy spory zapas, wiesz, one powinny być jeszcze bardziej jaśniejsze, ale ten motor musi być tak mocniej troszeczkę podlany z tego względu, że po prostu dzwoni, więc dlatego tak to wygląda. Przejazd jeden, gdzie było troszeczkę więcej, ale to musi być tak skastrowane, naprawdę. Co wyszło? Z czym przyszłeś? A robimy ALS? Słucham? ALS-a, żeby nie... Tak, no to potrzebuję chwilkę czasu, bo mam tylko 20% baterii, więc muszę ALS to wisienka na torcie. streszczać. No i ma ALS-a, kończymy. Na pewno, słuchajcie, inaczej, jakbyśmy mieli większe stężenie paliwowe, na przykład 60%, 70%, można by było ten dół jeszcze zrobić na tym, dałoby się tu jeszcze wcisnąć. Ja Myślę, wiem, że do 6 pak byśmy doszli. Tylko to jest takie sztuczne, Ale to jest takie sztuczne, naprawdę. podbijanie sobie tego, a później No. jeżdżenie na tym alkoholu Tak. to wyjdzie na to, że jest nieopłacalne, że No. po 2 treningach taniej by było ten motor przebudować No tak, tak. i tyle, nie? Zobacz Marek, jeżeli chodzi o stukowe, to patrz, tutaj masz tylko taką jedną szpileczkę i tu już też w środku, nie na wstawaniu, bo masz przy 4000, a potem jest cisza. Także... To jest, znaczy, Ale już górą znowu zaczyna, widzisz? Im wyżej go kręcisz i dokładasz mu zapłonu i boostu, to już się zaczyna odzywać, także no... no to nie, no to mówię, nie ma sensu robić tutaj góry, ważne, że dół jest taki w miarę... Jak na razie to coś... Nie trzeba go.
I jak? No takiego ALS-u jeszcze w Driftozie nie miałem. A. Ten co był dużo słabszy. Znaczy był trochę źle ustawiony, wiesz? On ci trochę przeszkadzał w jeździe, a ten będzie ci pomagał i tak naprawdę cały czas będziesz pod gazem i będzie pod nogą, czyli jak będziesz go potrzebował, to będzie ci się załączał. No to Jest też, ma też ustawione zabezpieczenie, więc na ADU musisz uważać, że jak zaświeci się EGT 1100, no to wtedy ALS się wyłączy, no nie? okej. Co prawda takiego EGT nie ma ten silnik, ale bo jest w innym miejscu sonda, ale będzie ok. Do ładowania masz 1-2 bara, wejście masz takie zrobione, żeby było Od razu bezpiecznie. wstało. Znaczy wstaje możliwe, to co się udało dzisiaj bezpiecznie zrobić, bo gdybyśmy mieli jeszcze troszeczkę mocniejsze paliwo, to znaczy powiedzmy 65-70%, no to wtedy możemy jeszcze mu więcej dodmuchać i on to przyjmie po prostu, nie? Okej. Czyli mam jeszcze zapas na mocniejsze paliwo, ale jak na razie na bezpiecznie przetestujemy. Masz teraz 1-2 bara, na 1-2 bara masz 660 momentów, więc myślę, że jak na Ciebie spokojnie da radę. Dziękuję. Kochani, dzisiejsze strojenie kończymy powodzeniem. Samochód jest przygotowany do pierwszych testów. Mam nadzieję, że przyjedziemy następnym razem, podniesiemy moc może na innej jednostce. Ja bardzo dziękuję. Szerokości, wszystkiego dobrego, żeby Ci się dobrze sparował sprzęt. Dziękuję bardzo. Testy już za niedługo, więc łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się bardzo podobał. Do zobaczenia.